Dobry wieczór, mam na imię Robert. Chcę zagrać tak jak pan Józef Zaraś zagrał na skrzypcach. Na tym nagraniu z roku 1985. Nagranie pana Andrzeja Bieńkowskiego. Proszę bardzo, tak gra pan Józef Zaraś, a ja chcę zagrać tak jak on, tylko że na elektroakustycznych instrumentach. Proszę bardzo. Tak grał pan Józef, niestety już od 24 lat nie żyje. Legendarny polski muzyk. Udokumentowany bardzo bogato jest jego dorobek, jego postać i ludzie, z którymi grał. Wystarczy poszukać w internecie, portal Muzyka Odnaleziona. Także to jest moja inspiracja. Uważam, że to, co pan gra pana Józefa i gra innych muzyków ludowych, już takich właśnie bardzo starych takich panów. Dużo tej muzyki można na tym portalu usłyszeć i bardzo jest to dla mnie żywiołowa, inspirująca, świeża, bardzo wysokoenergetyczna, prawdziwa, cudowna, święta muzyka. Bardzo bym chciał takiej muzyki, żeby było więcej. Chciałbym się przyczynić do rozwoju dorobku ludzkości w tej dziedzinie, ale że nie jestem skrzypkiem, nie jestem skrzypkiem ludowym, nie mieszkam na wsi, mieszkam w mieście, więc jakby ja chcę to zrobić w moim repozytorium środków, być autentyczny w tym, co robię, czyli chcę to zrobić tutaj. Instrumenty elektroniczne, ale przede wszystkim wychwyt ekspresji, tej niesamowitej żywiołowej ekspresji. To, co mnie ośmiela do tego projektu w ogóle, że jest to możliwe, żeby tak zagrać, nie mówię dokładnie tak jak on, nie chodzi mi o nuty i te frazy, oberki i tak dalej, tylko chodzi mi o tą ekspresję, o tą ruchliwość niesamowitą, o ten nerw muzyki zawieszonej na aparacie wykonawczym. Chcę to zrobić dzięki mojemu kontrolerowi MIDI. Zrobiłem takie urządzenie, które właśnie pozwala takie parametry ekspresji wychwytywać, niejednoznaczne, bardzo silne i bardzo szybkie. Także zapraszam do tej przygody. Będzie ona trwała pewnie dosyć długo. Będę ją dokumentował w krótkich filmach i prezentował Państwu tutaj na YouTube. Będą to filmy w trzech aspektach działania, tak jak jest na 3 części podzielony mój kanał. 3 kolory, czyli elektronika, czyli programowanie syntezatora i sama gra. 3 kolory, turkusowy, różowy i złocisty. I tak samo będą barwione te filmy i postęp projektu będzie właśnie w tych 3 walorach dokumentowany. Także za każdym razem chyba film będzie trochę inny, o czym innym, ale będzie zmierzał do tego samego celu. Także ja już bardzo dziękuję, zapraszam na film i po filmie mam prezent. Przez minutę będę pokazywał swoje zdjęcia i być może coś o nich też opowiadał, bo mam też bardzo dużo zdjęć ładnych na różne tematy. I na końcu jeszcze minutkę takiego światła cudownie zatrzymanego w kadrze. Chcę się też podzielić tą radością tworzenia takich fotografii. Także dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania i zaczynamy od naprawy, remontu i ożywienia z powrotem dekontrolera, który ostatnie chyba 2 czy 3 lata spędził w szafie. Ja go nazywam dekontroler MIDI, bo kontroler MIDI to wszyscy wiedzą, jak wygląda, a to jest taki chyba bardziej dekontroler MIDI, także dziękuję, zapraszam. A teraz już sam kontroler. Po lewej stronie jest rzecz taka, która ma za zadanie wychwycić ekspresję z lewej ręki. I tutaj można sobie to tłumaczyć na przykład jako odpowiednik, nie wiem, ręki na gryfie może, albo no to, co zazwyczaj lewa ręka robi w instrumencie. Pod palcami są potencjometry. Można też tutaj przełączać polaryzację góra-dół, w którą stronę wartości narastają. Można przełączać z potencjometrów suwakowych na potencjometry obrotowe i w ten sposób jakoś uspokajać też ten kontroler trochę. No ale chodziło mi tutaj o to, żeby dużo na etapie hardware'u można było już dopowiedzieć w tej kontroli MIDI, no bo w instrumencie też można oczywiście zrobić rewers sygnału i tak dalej. Ale ja chciałem to mieć szybko pod ręką. Tutaj dalej mamy część odpowiedzialną za system MIDI.
No jest to co zostało z Alessisa Photona 25. Tutaj tu są dwa pokrętła precyzyjne, dwa potencjometry są spasowane, żeby można było dwa palce między mnie wsadzić i tak sobie turlać. I cały ten kontroler to jest po prostu reshape tego tutaj Alessisa Photona 25, który jest chyba najbrzydszym, najnudniejszym kontrolerem, jaki wymyślono. No ja zacząłem go rozbierać po prostu, no i mnie denerwowało w nim wiele rzeczy, przede wszystkim jego brak wyrazu. Ja wtedy jeszcze nie umiałem grać w ogóle na klawiaturze żadnej, nie znałem nut, jak to robiłem, to było 10 lat temu. Potrzebowałem jakichś faktur pod palcami, żeby coś poczuć po prostu. Tu jakaś śmieszna muzyczka ze slideshowa leci, a niech se leci. No więc dla mnie te klawisze nic nie mówiły. Numery na klawiszach próbowałem rysować, różne rzeczy, nic, żadnej łączności. Dopiero jak każdy klawisz dostał inną fakturę, metal, guma, dopiero złapałem coś. Tutaj koty pomagały. No a lewa ręka, no też za jakiś czas mi się znudził ten kontroler i zacząłem myśleć, jakby tu lewą rękę podłączyć do tego wszystkiego. I po prostu przeniosłem te wszystkie potencjometry w dwóch rządkach ustawione, beznadziejnie nudne, do lewej ręki. Przeniosłem i zmieniłem ich formę z okrągłych na liniowe. No i to tak sobie dłubałem sobie tygodniami i to potem dokładałem funkcjonalności. A co gdyby rewers zrobić, gdyby polaryzację sobie przełącznikiem przełączyć, gdyby sobie na przykład jeszcze obrotowe potencjometry niektóre też włączyć czasami oprócz tych suwanych. No i tak to rosło. Dołożyłem dwa gniazda, jeszcze zewnętrzne różne pedały ekspresji mogłem dołożyć. No i tak powstał ten oto kontrolerek, bardzo dzika rzecz, bardzo przyjemna. No i tyle, tak to można rozciągnąć sobie dowolny kontroler w ogóle bez znajomości elektroniki praktycznie, bo tutaj tylko poprzekładać kable wystarczyło. Tu jest fajne zdjęcie pokazujące pierwotny zamysł tego układu ergonomicznego. Właśnie tak to na początku działało. To był kontroler do laptopa, do emulatora EMS VCS. No i po prostu działał świetnie. No tak to było wymyślone, że laptop wchodzi pomiędzy klawiaturę i pomiędzy lewą rękę. Tu chciałem jeszcze trochę opowiedzieć o tej części klawiaturowej, o tej części fakturowej. Tutaj, jak widzicie, ja robiłem to nie znając nut, tak jak mówię, więc dla mnie topologia klawiatury podzielonej na oktawy, półtony i półtony naturalne bez tych czarnych klawiszy nie miała żadnego sensu. Do dzisiaj ma zresztą niewielki sens. Więc ja po prostu potrzebowałem poczuć, cokolwiek poczuć, jakąś różnicę, bo dla mnie to zawsze było strasznie dziwne, że te oktawy się powtarzają, są w takim samym porządku. Co jak się okazuje dzisiaj, jak doszedłem głębiej w naukach o skalach i tak dalej, o tonacjach, historii tego wszystkiego, to nie było takie, że to było identyczne w brzmieniu, a dzisiaj jest, ale to inny temat. No i ta klawiatura tutaj ma potencjometry na przykład na klawiszach, to jest bardzo przyjemne rozwiązanie, można grać w zupełnie szalone sposoby i tak samo tu na końcu jest świetna rzecz do perkusji, można właśnie grać perkusyjnie, jednocześnie zmieniając pozycję potencjometru. To jest świetne, ten moment jest po prostu świetny. No więc całość jest dosyć złożona. Tutaj jest sekcja też taka komutacji i polaryzacji, która pozwala te 4 de facto potencjometry, są one podwójne, wybrać między nimi, a odłączyć niektóre z tych spod palców, bo pod palcami może być za dużo lewej ręki czasem, więc obie te strony są jakby wzajemnie połączone, skomutowane, można to przełączać, można sobie różne sposoby ekspresji wybierać. Tam się spod spodu jakiś dubbing po angielsku przebija, niestety, bo ja to nagrywałem po angielsku na początku, a tu już przestałem mówić przez ten cały angielski. No i tutaj tak to widzicie jest. Rzecz tak wygląda w całości. Tutaj po lewej wtyczka LPT, port tak był łączony. No i ta wtyczka jakby łączy całą lewą część z prawą częścią. No i wielkie śrubska, trach mamy rozkręcone. I tak się rozkłada na dwie części. Do transportu i do kilku innych rzeczy to się przydaje czasami, ale ja chyba go połączę na stałe. I tak sobie w szafie poleżał chyba z 3 lata. No to go odkurzam, patrzę, czy pojawiły się jakieś luzy. Tutaj ten potencjometr, widzę, coś lata. No to trzeba będzie go dokręcić.
Całe to pudełeczko w sumie jest do wymiany już 10 lat. 10 lat się tłukło. No i dobra, tutaj tylko wystarczyło je dokręcić te 2 potencjometry, ale tam dalej już więcej pojawiło wyzwań. Zaraz do tego też dojdziemy. No i tutaj są dalej takie pieszczoty. To trzeba wewnętrznie zwolnić i przyjemność odnaleźć w tej robocie, bo czyszczenie rzeczy o tylu zakamarkach w pośpiechu, no to będzie utrapienie. A tak to jest fajna zabawa. No i tak sobie tutaj izopropylenem powymywałem. Potem porobiłem labele, bo one były tak opisane, te rzeczy, jakimś pisakiem pościeranym. Już to porobiłem, takie naklejeczki. A co? Niech ma. Tutaj sobie jeszcze patrzyłem. Cały czas ten najmniejszy palec na 6, zawsze miałem wątpliwości, czy on w ogóle jest potrzebny. I tak sprawdzałem. I też tutaj jeszcze chciałem wytłumaczyć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Tutaj ta 6, widzicie jak lata, ona już jest do poprawki. Potem się okazało, że jest w ogóle do zrobienia od nowa cały jej montaż. No, ale tak wygląda ta rzecz. O to właśnie w tym chodzi, żeby potoki MIDI wyrzucać z takiej super niestabilnej sytuacji fizycznej, kiedy te palce są napięte, na sprężynach są niestabilne, one właściwie nigdy, nawet jak się dojedzie do jakiejś pozycji, to one i tak się ruszają, te palce. No i jeżeli potrzeba stałego sygnału, to wtedy się przełącza tymi przełącznikami na potencjometry obrotowe. Tutaj zaczynam demontaż tej 6 spod małego palca. Tutaj mój paznokieć piękny, niepoobgryzany. Specjalnie dla Was nie obgryzam paznokci od pół roku. I tak, tutaj zobaczcie, ta 6 już odchodzi od deski. Zaraz te plastiki się połamią. No i w związku z tym robię po prostu blaszki. Z blaszek transformatorowych akurat tutaj. Będę musiał kamerę stawiać gdzie indziej, jak wiercę, widzę, bo na tym trybie makro to wszystko strasznie lata. Także dziureczka. I 6 na blaszkach ląduje. I na deskę. Tutaj trzeba było kablozę też trochę poprzestawiać, rozplątać, niektóre kable przedłużyć, inne skrócić, bo on ląduje w trochę innym miejscu, a te kable jednak trzeba poukładać tak, żeby się nie poobrywały przy zabawie, więc to jest też takie wszystko, może wygląda chaotycznie, ale nie jest. No i przymiarka. Może tu, może tam, a i tak w sumie nie wiem, czy będę tego palca używał, bo ciężkie to jest. Tutaj nawiercam pod wkręty. Sklejka to jest wspaniała rzecz jednak. Sklejka dużo wybacza. No i ta sklejka już jest, widzicie, naprawdę zmęczona. Tu są różne pomiary, różne mapowania MIDI napisane, długości sprężyn mierzone. Taka ergonomia robiona po prostu na żywo. No i jeszcze sobie przesunąłem tą myszkę, tą podpórkę, bo się zmienił się układ dłoni. O, teraz dopiero moją słychać wiertarkę. No i to na dzisiaj właściwie tyle, czyli wyjęty kontroler z szafy, odkurzony, lekko poprawiony i w następnym odcinku zajmiemy się prawą stroną. Tam się dużo dzieje, tam się kilka rzeczy popsuło, więc za kilka dni kolejny odcinek ze stroną prawą. A za chwilę obiecany prezent, ale tu jeszcze chwilę z Wami pokręcę tą myszkę. No i zakładam jej ten dekielek, ona już tak nie da się umyć, ona tak wygląda już zmęczona, ale to już się umyć nie da, to już jest rozmaita chemia, która się jej tam przydarzała, fakturę jej zjadła. No i teraz tutaj łapa. No ma to sens. Ja już za dzisiaj dziękuję, za chwilę obiecany prezent, a za 2-3 dni wrzucam ciąg dalszy przygód. Już nie będzie w ogóle prawie gadania, tylko sama akcja. Będziemy robić prawą stronę. Cześć!